Witajcie ponownie na moim kanale Tomasz Domań. Chciałem Wam dzisiaj w dzisiejszym vlogasku pokazać parę takich usterek, powiedzmy, które wydarzyły się w ostatnim czasie w związku z basenem. I tak zobaczcie, tutaj po takiej większej burzy, no oprócz pełnego śmietnika, który znajduje się na pokrywie, to mamy też tutaj takie dosyć poważne rozdarcia. I powiem Wam teraz tak, pokrywa została zerwana przez wiatr, poleciała tam w huśtawkę, to się rozerwało, ale pokażę Wam coś zupełnie innego. Tak jakby, zwróćcie uwagę, tutaj dotykam do tej pokrywy, ona jest teraz na słońcu, zrobiła się taka elastyczna, jest w zasadzie mięciutka bardzo i w tym miejscu nie ma żadnych uszkodzeń. Tą pokrywę jeszcze, zwróćcie uwagę, zacząłem mocować takimi szczypcami. Testuję takie rozwiązanie, żeby ta pokrywa nie spadała. Tutaj delikatne takie odkształcenia zostają, więc rozważam użycie jakiegoś tutaj paska pod spodem, czy kawałka gumy z dętki. I tak na razie jest to w wersji takiej próbnej. Natomiast wracamy do tego, że jest ta guma tutaj taka elastyczna. Natomiast zobaczcie, w tym miejscu, gdzie doszło do rozerwania, tego się za bardzo nie da pokazać, ale to jest sztywne jak plastik, no i pęka. I wniosek wychodzi taki, że w tym miejscu do tej pory zamontowany był skimmer, więc najprawdopodobniej ta woda, która paruje ze skimmera, tam jest największe też stężenie chloru, jeżeli pompa jest wyłączona, utwardza taką pokrywę, przez co ona staje się bardziej narażona na rozerwania i pęknięcia. Tutaj tak mniej więcej po pół metra w promieniu tego miejsca, gdzie był skimmer zamontowany, ta pokrywa zrobiła się taka twarda. Dodatkowo skimmer, jak pokazywałem w którymś filmie, te takie śruby od poprzedniego skimmera Bestway były dłuższe i to jest właśnie to ramię od Bestwaya, a tutaj mamy ramię od tego skimmera. To było w komplecie z tym skimmerem, to jest od starego skimmera. I teraz tak, tutaj ten łuk, który jest do rurki, jest po prostu inny niż tutaj, jak widać. Czyli tak jakby to ramię mocujące do skimmera Intex jest do basenów o większej średnicy tych rurek. Tutaj u mnie są przepraszam za chrypkę, ale tutaj u mnie te rurki mają średnicę 35 mm. Nie wiem, jakie są w innych basenach, najprawdopodobniej większe. Tutaj muszę jeszcze to dokręcić mocniej, bo troszeczkę się ten skimmer, tak powiem, przestawił po ostatniej burzy. Ale co? Okazuje się, że zamontowanie go w tym miejscu powoduje, że te śruby są za krótkie i nie są w stanie go docisnąć. Zamontowałem to w tym miejscu i później to, że tak powiem, zaczęło się wykrzywiać i pękać te nakładki. Tutaj pękły sobie. Oczywiście to nie dyskwalifikuje tego zużycia, bo można to podłożyć coś tutaj pod te śruby i to skręcić, ale tutaj zobaczcie, no ewidentnie widać, że długość tych śrub się różni i zmieniłem po prostu na starsze mocowanie. Więc jeżeli zamontowaliście to tutaj na tym takim, powiedzmy, łączniku, to polecam przełożyć to w to miejsce, skręcić z jakąś podkładką gumową tutaj i na pewno będzie wytrzymalszy. I teraz wracając do średnicy tych rurek od stelaża basenu, nie wiem, jeżeli możecie, napiszcie mi w komentarzach, jaka jest średnica tych rurek tutaj w Waszych basenach. Ja mam basen firmy Bestway, a tutaj w tym mocowaniu od skimmera Intex widać, że jest to przystosowane do większej średnicy. Prawdopodobnie też do większych basenów można to użyć, ale w basenach takich, powiedzmy, 3 metry, 3,5, 4, jakie macie średnice tych rurek? Dlaczego pytam? Dlatego, że jak pokazałem
zacząłem montować pokrywę na takie właśnie ściski, a widziałem, że są teraz w sprzedaży takie uchwyty drukowane na drukarkach 3D, które można sobie tutaj założyć. Jest to na pewno wygodne rozwiązanie, które ułatwia i montaż takiej pokrywy i na przykład no, ułatwia też samodzielne zakładanie pokrywy, no bo wiadomo, przyczepimy sobie z jednej strony pokrywę do basenu i łatwiej jest nam to wszystko założyć. Obojmy występują w rozmiarach od 40 mm średnicy, tam bodajże do 60 czy 65. No tu mam rurkę 35 mm, więc z automatu to nie pasuje. Więc spróbowałem takiego rozwiązania i tutaj powiem Wam tak, na razie się sprawdza, aczkolwiek tutaj jak spróbowałem przesadzić już na uszkodzonej pokrywie, to może to z tej strony pokażę, to doszło do rozdarcia. No tutaj akurat na razie mogę sobie pozwolić na tej pokrywie na różne testy, dlatego nie zakładam nowej pokrywy. Parę rzeczy tutaj przetestuję, jeszcze tak jak mówiłem, spróbuję podłożyć tutaj jakiś powiedzmy kawałeczek dętki czy czegoś przy zakładaniu takiego ścisku. No natomiast no zdecydowanie ułatwia to montaż pokrywy i trzyma ją na miejscu. No tutaj to już, tak jak pokazywałem, nie ma co z niej zbierać. Także jakbyście mogli, napiszcie mi w komentarzach, jaka jest u Was średnica tych rurek, albo jeżeli macie jakiś pomysł na montowanie, na zabezpieczanie pokrywy przed wiatrem, jak to robicie. Chciałbym może Was się poradzić tym razem, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Zakupiłem również nową pokrywę do basenu, taką, ale nie zakładam jej jeszcze, gdyż właśnie testuję to rozwiązanie, czy się tutaj nie będzie przerywało, czy nie będzie się coś psuło. No tak wydaje mi się, że jak spojrzycie, to zostają takie delikatne ślady po tych nóżkach tutaj. Myślałem, żeby tutaj albo jakieś podkładki filcowe do tego przykleić, albo po prostu pasek gumy założyć na to i przypinać. No ale tak naprawdę czekam też, co Wy o tym myślicie i może jak sobie z takimi rzeczami radzicie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć.